Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na Enevie. Tysiące gier w najniższej cenie. Koniecznie lub zakupy korzystając z naszego linku Zająca, który przeniesie cię do świata najtańszych gier. Nie bądź żadnego, kupuj na Enevie. Na dobry początek dzisiejszego odcinka szybka potyczka z carską armią, pokonana bez większych problemów, a dzisiaj szykuje się dużo kontentu, dużo Total Enkrigu, ale na wstępie łapek w górę, soczysty komentarz. Oczywiście kampania Austro-Węgier w Napoleon Total War z modyfikacją Great War Total War. Widzę, że nasz generał awansował przy tak malutkiej potyczce, to bardzo dobra wiadomość. Plan na dzisiaj to przede wszystkim nie upaść, bo zaraz nam się pewnie otworzą kolejne fronty, a czeka nas tłumienie powstania na Serbii, gdzie mamy wyniszczoną armię, która co prawda szybko się uzupełnia. Tutaj budujemy niesamowicie ważny magazyn sprzętu wojskowego dla uzupełnienia naszych armii. Legion Polski póki co jest cały zdrowy, szczęśliwy. No i jest problem z ekonomią, jest z armiami, no i tym, że zaraz czeka nas więcej walk na większości tych. Możemy zwiększyć dochody z Pragi, bo to jest nasze jedyne drugie duże, większe miasto, więc będziemy fokusować rozwój Pragi i Wiednia, docelowo też dwa najbezpieczniejsze ośrodki miejskie. Mamy jeszcze szekielki, resztę szekielków chyba musimy inwestować w budowanie... Oj, tych możemy tylko 6 jednostek zrobić, tych tyrolskich Kajza-Jagrów. Ich jest 150, taki sam zasięg, ale dużo lepsza celność i statystyki. Dobra, daj ten lepszy oddział. Zrekrutujmy, stać nas. Jeden oddział łanów, bo musimy powoli zwiększać armię. Przesuwać pionki na mapie. Rewolta, mam nadzieję, że ta rewolta nie będzie duża i będzie można ją szybko zmiażdżyć na terenach Serbii. Patrz, ile tej armii włoskiej tu czeka, to jest normalnie prowokacja, co tu się dzieje? To są już 3 pełne armie, jak to wszystko połączy. Ale serio martwię się, że AI tutaj będzie właśnie tak jakoś dziwnie tymi pojedynczymi jednostkami się przemieszczać. To jest niestety problem Empire'a i Napoleona, że niektóre boty się gubią i właśnie robią to, co robią na naszych oczach. Franz Malina, ścieżynek zablokowany. Jak masz ścieżynek zablokowany, jak ty latasz samolotem? To przeleć nad nim. Przeleć nad nim. Tu widzę college. To byłby kolejny uniwerek, który moglibyśmy przytulić na potęgę Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Przelećmy, zobaczmy, jak wygląda ewentualna armia i obrona Rumunii. Tutaj w Mołdawii, Besarabii praktycznie nic nie posiadają. Oho, widzę rewolta. Oblężenie Qingdao. Qingdao, niemiecka kolonia w Chinach na tym półwyspie, zaatakowana przez 23 000 japońskich żołnierzy. Rozpoczęło szturm i ostrzał fortyfikacji. Miasto ostatecznie się poddało 7 listopada. 2000, boże, na początku przeczytałem 20 000, jakby większość armii japońskiej polega przy szturmie i zdobywaniu tego miasta, to faktycznie byłoby dziwne, ale 2000 to w sumie niewiele. No i mamy rebelię i to jest problematyczna rebelia, no najgorsze co mogło być, bo ich wyrzuciło, że my 2 tury będziemy lecieć. Znaczy z drugiej strony mamy trochę jeszcze więcej czasu do uzupełnienia i możemy pozbyć się tej mniejszej armii. Ale nie fartownie, no problematycznie. Rebelia serbska. Może było to splądrować, spalić, zniszczyć, wycofać się, albo papeta zrobić. Polipka, sprzedać Osmanom, z Rumunią wymienić za Besarabię. O, chociaż nie no, ten uniwerek jest muito importante, on jeszcze jedną turę będzie się naprawiał. No ten oddział, nie, on musi się przekradać krzaczkami. A tu stoczymy szybki pojedynek. Prawdopodobnie pozbędziemy się tej mniejszej armii serbskiej. Mam nadzieję, że nie ucieknie. Ja nikt nie dogonisz. Wy nie zdążycie do miasta, nie? Nie zdążycie. No teraz możecie się buntować. Teraz to kolejnego buntu nam raczej nie striggerują, prawda? Mógłbym na siłę spróbować stoczyć bitwę za pomocą kawalerii. Chyba tak zrobimy. Jej, posiłki przybywały na pole bitwy. W okolicach Belgradu znowu walczymy wzdłuż rzeki. Cała Serbia polega na walce wzdłuż rzeki. Problem jest taki, że teraz będziemy musieli czekać, aż oni pojedynczo będą wchodzić na pole bitwy. Także jest jak jest.
Proszę bardzo, jak austro-węgierskie legiony maszerowują na pole bitwy przy ostrzale własnej artylerii. Pięknie nasza piechota się ciągnie. Oni domyślnie robią jakąś formację tą marszałą kolumnową, mimo że potem ich rozstawiamy, więc to jest fajne, że... Czy ty właśnie bardziej strzelasz po swoich niż po naszych tą artylerią? O cholipka, ty! Okej, artyleria serbska również odpowiedziała ogniem. Strzelać... Aha, my tak na krawędzi zasięgu stoimy. Będziemy musieli przez rzekę się przeprawić. Wybornie. Akurat kiedy my przeszliśmy większością piechoty na drugą stronę rzeki, to Serbowie postanowili również przekroczyć rzekę tutaj na tej płyciźnie. Także część oddziałów teraz wracamy, żeby bronić naszej artylerii, którą przerzuciłem na bardzo piękne wzgórze. To wzgórze dominujące nad całą tą doliną rzeki. Także z dwóch stron zacieśniamy kleszcze nad serbskimi powstańcami. Serbski program kosmiczny. Ojej. Dobra, piechotę rozstawiamy przed artylerią, żeby osłaniać to wzgórze. A tutaj cała masa naszych legionów zmierza w kierunku serbskiej artylerii. Na lewym brzegu rzeki zatrzymaliśmy wrogie podejście na wzgórze, jeden oddział spanikował. Bronimy się przy pomocy tego wzgórza i kilku krzaków do osłony przy ostrzale naszej artylerii, która pięknie punktuje Serbów. Zakładam, że późniejsza artyleria robi większe obrażenia, bo tutaj faktycznie czuć, że jest nerfiona. No i z tej strony podchodzimy, to jeden oddział tylko kawalerii broni oponentów, to jest ban kawalerii, co to jest? Serbscy rewolucjoniści, wy strzelacie? Co wy robicie? Wy macie jakieś karabiny, okej. Są szczelcy na koniach. Został jeszcze jeden oddział piechoty do zmuszenia do odwrotu. Kurde, ale i tak dużo strat, bo 320 straconych przy tej naszej małej armii, gdzie tu idzie pełna, świeża armia rewolucjonistów. Mam nadzieję, że ta piechota i ich artyleria będzie dużo słabsza. Jak macie uzupełnienia? Macie takie samo uzupełnienia jak w mieście praktycznie chyba. To bardzo dobrze. Mamy chyba 2 tury, zanim czeka nas starcie z rebeliantami, a jak jeszcze pójdą ścigać te nasze posiłki, co tu się kręcą, to zyskamy troszeczkę więcej czasu. Wow, stój! O, cholipka. Ty możesz tu przejść przez rzekę? Nie, przejście jest tutaj i tutaj. No problematyczne, że tu są kilka dopływów Dunaju się łączy. Trzeba między tymi mostami biegać. Dopóki nie mamy kolejnego frontu otwartego, faktycznie ta armia może gdzieś tutaj się powoli uzupełniać i z nimi się ganiać. Ale na dłuższą metę będzie to oczywiście ciężkie. Teraz tą armią musimy znowu wrócić. Czeka nas prawdopodobnie bitwa z kolejną carską dużą armią. Ci spod Kijowa się wycofali, jak przechwyciliśmy tę armię. Bardzo dobrze. Do budowy tego zostały 3 tury. Możemy zwiększyć, rozbudować budynek, który nam w sumie nic nie da. Bardziej by nas interesowały uzupełnienia na wyższym poziomie. No to inwestujemy dalej w ekonomię i szekle na naszym bezpiecznym zapleczu. Postawimy fabryczki w okolicach Bohemii, znaczy w okolicach Pragi, na Bohemii. Ja widzę, że mamy bardzo dużo fabryk. Jakieś przemysły drzewne, kopalnie. Drogi na wyższy poziom, byśmy potrzebowali technologii. Technologii na wyższym poziomie. I ta technologia to jest 4 tury. Niedużo, ale mamy uniwerków wolnych. Zaraz się zrobią też warbondsy, obligacje wojenne, które powinny znacząco podnieść nasze finanse. Tak w sumie to niewiele możemy inwestować. Co to jest? A, tu kolejne fabryczki można by postawić. I tutaj rozbudować. Te budynki będą spoko, bo one podbijają represję, a im wyższe uprzemysłowienie, tym większy będzie problem z trzymaniem porządku. Tego oczywiście nie budujemy, bo to jest narażona prowincja na atak, zdecydowanie. No to rekrutujemy dalej armii, więcej tych tyrolskiej piechoty i może królewskich austriackich legionistów. A nasza flota, żeby jakkolwiek się spłacała, będzie polować na wrogie okręty. Proszę bardzo, kolejny francuski cargo ship. Handlujący pewnie z francuską, po prostu francuskimi koloniami na wybrzeżu Algierii, Tunisu, Marocza. Szkoda, że nie można tych na abordażu przejmować. Może na automacie jakoś siądzie. Nie siadło niestety. My takie straty ponieśliśmy w działach? Na tym cargo shipy. Te cargo shipy wydają się też mocne. Co my tutaj dalej mamy? Dalej Francja handluje. Mogłybyśmy... To jest bezpośredni pewnie port, który płynie do Marsylii. A, bo tutaj jest ocholipka. Dobra, chwycimy tą francuską flotę i potem czmychamy stąd. Zdecydowanie. Więcej raczej nic nie
skóramy, właśnie, bo też się nam szykują bitwy z morskie z Włochami o utrzymanie tego. Pokaż mi, drogi przyjacielu, mamy Grecję, która handluje z Francją i Rosyją, nie ma sojuszników, i mamy Rumunię, która ma sojusz z Rosyją, nie za bardzo nas lubi. Drodzy Rumuni, handeli. Czy my chcemy handeli za 150 szekla? Nie zgodzę się na to. Natomiast Grecję, no Grecję mogłybyśmy przeatakować, jak podpiszemy z nimi umowę handlową, to ich nie zaatakujemy. Ale czy my mamy możliwość? Ile tam w ogóle tur byśmy szli ewentualnie? To jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 tur. Plus potem pacyfikacja tych. Ło, cholipka. Byśmy musieli mieć jedną armię, która by poszła na południe. W teorii będzie nas stać na wystawienie kolejnej armii. 3500, powoli ekonomia się kręci. Dobra, to nie podpisujemy umowy handlowej, żeby nam potem debuffów do dyplomacji nie wrzuciło, jak zerwiemy z nimi traktat od razu i ich zaatakujemy. No dobra, to co? Szpieguch poleciał, znaczy nie szpieguch, a nasz gentleman do kradzieży technologii. Skipujemy turem. Panie Kaiser, bo front zachodni stoi, a pan żeś biegasz tymi pojedynczymi stakami. Ej, zaczyna mnie to troszeczkę przerażać, co boty z jednej i z drugiej strony robią. Już nawet na postawce Empire'a Napoleona, czy na jakichś tych Darth Modach, innych tego typu modyfikacjach, takich rzeczy tutaj się nie dzieje. Ej, pierwszy raz coś takiego widzę na taką skalę. Kamieniec oblężony. Przepuściłem ruskich, żeby jeszcze jedną turę mogliśmy ich przechwycić tą armią, ale nasz generał Wiktor Danki von Kraśnik przepuścił ich tylko po to, żeby jeszcze mieć kolejną turę uzupełnień. A mamy warbondsy opracowane, świetnie, to powinno znacząco podnieść dochody. No nie wiem, czy znacząco podniosło dochody, ale jest git. A proszę ja ciebie, masowa mobilizacja. Masowa mobilizacja brzmi fajnie, radyjka w Sarajewie są ponownie, uniwerek w Sarajewie działa, bardzo dobra wiadomość. Zrekrutowano oddział ułanów. Miasto oblężone, raport budowlany, town market w Austrii. I Wielka Brytania ogłosiła, że Morze Północne jest strefą działań wojennych. No nic bardziej dziwnego. Bandyci jedni. Chcą cały handel dla siebie mieć. Imperialiści. Armia serbska zamiast iść na Belgrad, to się okopała. Wzięli i się okopali i siedzą. To dla nas dobra wiadomość, bo będziemy mogli zmobilizować, złączyć nasze armie. Złączyć nasze armie, posiłki nawet może dotrą. Jeszcze jedną turę poczekacie i pójdziemy stoczyć bitwę z serbskimi rebeliantami. No i tutaj mamy kolejną bitwę z ruskimi. I tutaj jest o tyle ciekawie, uwaga, ciekawie będzie, bo Ruscy mają oddział machine gunów. Będzie po naszej piechocie niestety, ale cóż, nic na to nie poradzimy, jeżeli poślemy Polaków przodem. No trzeba chyba też zacząć brać udział w wyścigu technologicznym, jeżeli chodzi o sprzęty nowoczesne wojskowe. Na razie to budujemy ekonomię. Tak czy siak musimy stoczyć bitwę, jest to armia. Cholipka, no mamy dużo więcej, no chciałem powiedzieć, mamy dużo więcej artylerii, jakoś to będzie, no nie mamy dużo więcej artylerii. Pokaż te machine guny, gdzie one stoją? Machine guny, chyba że one gdzieś ukryte są. Rozpocznij bitwę. Może nasza przewaga artyleryjska zmusi oponenta do ataku. Ej, nie widzę tych machine gunów, tu są na flance te machine guny. Kurde, jakie maksimy na tych... Jak artylerię tu ciągną, nie? Pewnie jednostka artylerii mocno przerobiona. Nie wiem jaki to ma zasięg, bo jeszcze nigdy nie miałem okazji na to spojrzeć. Ale to jest ładnie na flance, można by tu kawalerią podjechać i to szybko zmasakrować. Oni to rozstałem gdzieś tu na wzgórzu. Pyk, 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 pyk. Jeszcze jakie płotki mają ewentualnie, żeby się chować. O, nasze ło, pięknie, o to chodziło, pięknie ta artyleria, pięknie, słodziutka. Teś. Ależ to będzie morderczy pojedynek, dosłownie to starcie zdziesiątkuje naszą armię, o ile to wygramy. Ale jeszcze niby posiłki, jak będziemy tracić, na pewno będziemy tracić oddziały. Musimy sprowokować oponenta, żeby wyszedł za tego wzgórza na otwarty teren, bo jak będziemy do niego podchodzić, to będziemy musieli bardzo blisko podejść, on tu ma kolejne wzgórze. Spróbuję na razie się zakraść i wyeliminować mu te KM-y, bo serio się cykam, obawiam. Nasza artyleria pięknie obija wrogie oddziały.
I przypomniałem sobie, że ja kiedyś odkryłem, jak odbagować artylerię w Empire'ze Napoleonie, która nie za bardzo słucha się twoich rozkazów. Nie można jej stakować w grupach. Trzeba pojedynczo klikać mocno na siłę, rozumiesz, z przekonaniem i siłą woli. Pojedynczo oddziały, wykonywać rozkazy dla pojedynczej artii, na pojedynczy oddział klikać. Bo jak sobie zrobisz tak, myślę, że kilka oddziałów zaznaczysz, to ona bardzo często macie, no właśnie, i nie słucha rozkazów. Tak w skrócie. Ruscy mają tylko jeden oddział kawalerii, my mamy 3, ale to nawet sobie łącznie nie jest jeden. Wszystkie są tak wyniszczone po tych bitwach na terenach Galicji. Szkoda, że Warszawu na start jest niemieckie. Znaczy teutońskie. Byśmy zrobili sobie polskiego papeta. A właśnie, a skąd my będziemy rekrutować polski legion? O kurde, ale polski legion dostają, już 30 ludzi stracił. No nic, idziemy cały czas do przodu, żebyście nie stali w miejscu, wtedy wroga artyleria ma ciutkę mniejszą celność, skuteczność, jeżeli cały czas się przemieszczamy do przodu. Ty, te machine guny tutaj, co ty robisz z tym machine gunem? Szkoda, że na tabie nie widać zasięgu. Możemy rzucić jeden oddział. Jeden oddział kawalerii w halebnej szarży na ten machine gun. Spróbujmy, bo się trochę cykam. A żeśmy ich tu zmiażdżyli w centrum. Dobrze, tego bym chciał. Zróbmy teraz tak, że skoro tu będziemy kawalerią kombinować, czarować, przerzuć ostrzał artylerii, żeby troszeczkę wspomóc naszych wolontariuszy, ochotników, którzy rzucą się do szarży. Troszeczkę przy pomocy ostrzału artyleryjskiego zapewnimy im osłony wsparcia. Właśnie już nasze szrapnelowe działa zaczęły się wcelowywać, a wróg wali po artylerii. Zauważyłem, że bardzo nieskuteczne, nieefektywne jest strzelanie artylerią po artylerii. Bardzo małe straty zadajemy. Dobra, fajnie, żeście strzelili, nie trafiliście żadnego. Kanonada artyleryjska działa. Panowie, musicie, bo jak to otworzy ogień w naszą piechotę. Nie wiem, czy to nie ma większych... No, jedź! Tu dzbanie! O rany. Ja wiem, że ten oddział stracę, ale ważne, żeby Ruscy stracili KM-y. Jeden KM-ista na razie padł. Kurde, bo oni tutaj coś kręcą. Naprzód husaria, uderzać Polacy! 7, wybierz obsługę tych piekielnych dział. 6, 3. Nie wiem, czy było warto. Ewentualnie będziemy artylerią pykać. Macie już w zasięgu ich z karabinów? Ej, macie w zasięgu, to wy ich wystrzelacie, tylko pewnie dużo amunicji pójdzie. Poza tym oni chyba zostawili te działa? Tak, bo oni zostawili te działa. Pięknie. I posiłki. Dostaliśmy kolejny oddział bezużytecznej kawalerii na plecach oponenta. Ciekawe. Weź go tu zostaw. Może nie strzelajcie w nie... Chociaż ktoś musi go ustrzelić. Dopóki nie wrócą się po działa. Bo amunicję marnujecie. Nie strzelać. Rozstawcie się za tymi płotkami, schowajcie, co? Wykorzystajcie, schowajcie się za tymi płotkami. Wrogi generał próbuje nas zbejtować kawalerem, żebyśmy podjechali, ale zanim jest szwany, nie da się zbejtować. Wystrzelacie? Wystrzelacie, podbiegniecie bliżej i walniecie jedną salwę, to się ich pozbędziecie, bo tak to strasznie dużo amunicji byście marnowali, żeby się z nimi strzelać. O, weź jedną salwę, machnij tak porządnie, pozbądź się tej obsługi KM-ów i będzie pięknie. No jak wy ich nie trafiacie? Jeden Polek, dobrze. Patrz jak sobie maszerują. Poproszę Napoleona 2, oko? Z działającymi AI mechanikami i tym wszystkim. Z potem jakimś potężnym DLC-kiem, nie który dodaje jakąś jedną pizdowatą frakcję, tylko potężny scenariusz na Great War'a. O, albo wojnę secesyjną. Właśnie, secesyjna Total War. To też by było dobre. To trafcie ich! Nic dziwnego, że my te wszystkie bitwy na trytytkę jakoś toczymy, jak oni z takiej odległości nie mogą trafić. Dobra, amunicję marnujecie, kompromisujecie się, przestań. Kawalerią ich dobijemy. Naprzód husaria, uderzać Polacy! Dobra, zmierzyliśmy jeden oddział ruskich, co kampił w lesie. Bardzo dobrze. I zrobimy tak. Zapomnijcie zająć same, bo mi czasami gada różne rzeczy. Nie wiem, bo teraz nagle dam większość artylerii, wytłuka ich artylerię. Jak przez wszystkie poprzednie bitwy oni praktycznie jak strzelali, to nic nie robili. A teraz nam większość artylerii zmasakrowali. Co prawda my im wystrzelaliśmy piechotę, tak stoimy się strzelamy. Przerzucimy nasze oddziały piechoty na prawą flankę.
Na prawą flankę przerzucimy nasze oddziały piechoty. I tu zaczniemy... A, on też zaczyna rotować. O, proszę bardzo. Tak, zwijamy się z tej strony, żeby tutaj na tym wzgórzu lasku przeatakować. Jeszcze nasza artyleria ładnie zmieliła oponentów. Jest taki deszcz, jaka kanonada z powietrza. Pięknie. Chciałem tutaj przypuścić szturm. Widzę, że on też się przestawia. Pięknie. I tego bym chciał. Dobrze, udało się ich sprowokować do takiego ustawienia, jakie nam chodziło. My stoimy zastawieni, znaczy nasza piechota wykorzystuje te płotki do osłony. Oni stoją na wzgórzu, ale co prawda w szczerym polu. Tu co prawda mają w lesie, ale tu w tym lesie non-stop wali nasza artyleria, która mam nadzieję będzie dziesiątkować oddziały wroga. No i nasze posiłki będą wchodzić na ich plecach, także gdziekolwiek ich oddział nam spanikuje, padnie, no to mają nasze oddziały na swoich pleckach, co jest wyborne. I teraz musimy wybrać... Jeszcze jakby tym generałem bliżej podjechał na środek, to by było pięknie. Więcej ostrzału artyleryjskiego w centrum i zaraz kawalerią będziemy strzelać, tylko wy się rozstawcie, znaczy szarżować. Piechota niech się rozstawi, żeby tutaj ich obijać, asekurować. Padnie ten generał? Nie chcę wam wydawać... Strzelacie w niego, dobra, no powinien paść. Wybierzecie udział w walce. Ktoś tam na tym wzgórzu jak się wychyli, to powinniście strzelać. Mucio importante. Dobra, zamieszanie w szeregach nieprzyjaciela. Poszli kawalerię do szarży teraz. Zabiliśmy ich generała, O, drogi panie. generał padł. Teraz Idealny muszą moment do ulec. szarży. Przy ostrzale artyleryjskim. Artyleria niech strzela w ten drugi oddział w kolejności. Co by go ewentualnie osłabić, uniemożliwić mu wspieranie tego skrajnie na flance. Tu nasza piechota się rozstawia też, machnie salwy. Dobrze, dobrze, dobrze. Porąbanie, ciężka bitwa przy porąbanych stratach, ale powinniśmy dać radę. No, nie zdążą walnąć salwy. Powinniśmy złamać nieprzyjacielski opór. 3 nasze... O, spanikowali, dobrze, tego bym chciał. Tego bym chciał. Dobra, to jedźcie dalej. Co by łamać wrogie oddziały. I teraz artyleria z powrotem ostrzeliwuje to wzgórze, gdzie zostały w sumie świeże i jeszcze niewzruszone oddziały nieprzyjaciela, jakby nie patrzeć, i szturmują te nasze płotki. Kawaleria niech pcha. Kawaleria niech pcha i masakruje to, co zostało. Troszkę bardziej po swoich niż po naszych będziemy strzelać. O, patrz, 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 patrzysz, patrz i na to, jak się wygrywa Great Warowe bitwy. Oh. Się minąłem z powołaniem, przede wszystkim z czasami. O Jezus. To jest dużo mięsa carskiego, tu strzelać. No i na bagnety chyba chcą lecieć. Myśmy wjechali w artylerię, ale znowu tutaj stoi oddział kawalerii, który pilnuje. Dobra, wy swoje zrobiliście, musicie bardzo szybko się obrócić na to wzgórze. Powiedzmy... O kurde, to będzie niedobre podejście. Powiedzmy, że podejdziecie tak. A wy to nawet biegnijcie tu na górę. Dobra, i spróbujemy jeszcze ten jeden oddział złamać kawalerią. I dalej już chyba nie wejdziemy, bo to jest za dużo oponenta. Mieliście w ten chyba środkowy strzelać. Dobra, cofnij was, żeby tej kawalerii mimo wszystko całej nie stracić. Pięknie, ci się rozstawiają, ci asekurują ich z drugiej linii ostrzałem, ci cały czas broją tych murków, artyleria dosłownie przed naszymi strzela. Teraz robimy coś bardzo nierozważnego tą kawalerią. A spróbujemy wjechać w ten oddział może? Spróbujemy? Jeden z naszych oddziałów zużył całą No i masz, amunicję, chwilę panie. walczą i już zużyli amunicję. Którzy? Ci! To bardzo niedobrze, żeście zużyli całą amunicję. Wy też skończycie amunicję, wy też skończyliście amunicję. Dobra, to na bagnety. Ten oddział kawalerią tutaj, no to zmieniamy plan i wjeżdżamy tu. A te oddziały z tyłu będą musiały dobiec. I zająć ich miejsce. Naprzód husaria, uderzać Polacy! To jest ostrzale artylerii! Dobra, z dwóch stron. Z jednej strony kawaleria, z drugiej strony Ci bagnety. ludzie uciekają, panie. Co? O kurde, zmierzyli ich tutaj. Te płotki nie wytrzymały. Dobra, przerzucić tu całą artylerię, gdzie się Rusy przebijają. Łódź! Łódź Moskali po keskach! Tego bym chciał! O Jezus.
Dobra, cisnąć dalej. Cisnąć dalej. Wy możecie już w sumie po artę biec. My sobie tu poradzimy, my sobie tu poradzimy. Wy już po artę biegnijcie. Jeszcze jeden oddział kawalerii trzeba uważać. Gdzie są Polacy? Polacy tutaj krzaczkami się skradają. Dobrze, tego bym chciał. Obróć ten oddział piechoty. Obróć was. Wy jeszcze macie amunicję? Jeszcze macie amunicję. I obróć was. Dobra, kolejny oddział spanikował. Ciśniemy. Ciśniemy tutaj, a artylerię trzeba przerzucić na ten ostatni oddział piechoty. O cholipka, ty! Bo kawaleria carska do nas wyjechała. To niedobre jest, nie zauważyłem jej. O cholipka, musicie bardzo szybciutko tymi dwoma oddziałami. Oj, bo nas zmiażdżą tutaj te oddziały, które szturmowały. No cóż, jest jak jest. Wy już biegnijcie te działa wyciszyć. Biegnijcie te działa wyciszyć. Tutaj kawaleria wiedzie, ktoś się musi poświęcić. Ktoś tu będzie musiał się... Ojej. Aj, chyba oddział cały Polek. Biegnijcie tędy. Strzelajcie po tej kawalerii nieszczęsnej. Dobra, wy z tego wzgórza ich asekurujecie. Nice. O to chodziło, tego bym chciał. Dobra, i przestań już artylerią walić. Co za bitwa! I aż tak dużo nie straciliśmy, znaczy 690, ale w porównaniu do tamtej bitwy, wow! Wow, dobrze. I powoli nam się taktyka klaruje, jak my powinniśmy prowadzić te bitwy i nie mów, że on jeszcze przeżył. A ile ich tam przeżył? Jakieś niedobitki? Wyciągniemy co lepsze oddziały. Rzucimy do armii jako uzupełnienia. 3 jednostki powiedzmy. Spróbujemy ich dogonić. Nice. Dobra, wroga armia rozbita. Wracamy do pilnowania posterunku i zaopatrzenia. Coraz więcej sił odzyskujemy. Dobrze. Ta armia z Mińska rozbita, a ci Kijowia się wycofali, więc mamy chwilę oddechu, chwilę odpoczynku na froncie wschodnim, no i szekielki do wydania. W Knasnogrodzie na Węgrzech fabryka, natomiast w Tarnopolu farmy. Farmy też chyba powinny zwiększyć uzupełnienia, produkcję, dostęp do jednostek. Tak, jest resupply rate in this region. No bardzo dobrze, 1% zawsze do przodu, więcej uzupełnień. Jak tam nasza flota? Nasza flota jest tutaj, ale byśmy byli bardzo blisko Brytyjczyków. Dobra, powiedzmy, że na razie się wycofamy. Bo mamy co? Mamy wczesny listopad 14 roku. Musimy mieć gotową flotę do starcia z oddziałami włoskimi. Możemy coś zrekrutować? Możemy jakieś jednostki pomocnicze. Zaraz się 2 oddziały zrekrutują. Pięknie. I nasz agent zmierza do włoskiego uniwersum. Skipujemy turę. Samolocik jest nad Bukaresztem i spotuje nam praktycznie 2 pełne armie w stolicy Rumunii. Ojej. Radio equipment wybadany. Dobra wiadomość. Badamy teraz masową produkcję. Nie, badamy teraz rozbudowę sieci kolejowej. Znaczy nie, wy badacie masową mobilizację, a w Sarajewie robicie sieć kolejową, która zwiększy nam dalej dochód, handel, rozwój i będzie można robić lepsze linie kolejowe, czyli lepsze drogi. Lepsze drogi to szybsze przemieszczanie jednostek oraz większe dochody z miast. 5000 w szeklach. Nice. Powoli powstają kolejne armie, kolejne jednostki. Jak armia w Belgradzie, wygląda całkiem solidnie. Łączcie się z tym jednym oddziałem i ruszymy na spotkanie armii serbskiej. I ewentualnie możemy pomyśleć o stworzeniu kolejnej armii, która, powiedzmy, wyciągniemy te oddziały. Tylko artylerii byśmy potrzebowali teraz. Teraz byśmy potrzebowali dużo artylerii naprodukować. Byśmy potrzebowali 2 razy was, 2 razy was. Tą artylerię montujemy piechotę i powiedzmy mamy armię na Transylwanię, żeby uderzyć w kierunku Rumunii. Możemy pozwolić sobie na werbunek generała. Ile to kosztuje? 2000. O cholipka, ty! To drogie rzeczy są. Drogie rzeczy to są. Plus 2 do dowodzenia, plus 1 do dowodzenia kiedy oblężeni, plus 1 do morale podczas bitew, moralki 2500, to są gwiazdki, ta? Arcyksiąże Eugenów Austria, Hermann Kuwes von Kowesatza, Svetora Borewicz von Bonia, dobry obrońca. Plus 1 dowodzenia, 1 morale w bitwach, żołnierz od urodzenia.
Chyba nie ma znaczenia, byśmy wzięli tego, bo ma potężnego wąsiora arcyksięcia. Tylko brakuje nam trochę szekla, to w następnej turze weźmiemy. To możesz, powiedzmy, zbudować ten City Council, żeby podbić zadowolenie, jak wyjdziemy stąd armią. Wy się uzupełniacie, ewentualnie pójdziemy... Ile wy do Kijowa będziecie potrzebowali? 3 tury. W 3 tury Kijów i jeżeli się da, to zrobimy tam Papeta, wyzwolimy. Potem skręcimy na Odessę, Mołdawię, połączymy się armię i potem z 2 armiami uderzymy na Rumunię. Fajnie jakby Niemcy przeatakowali, gdzieś tutaj powalczyli, bo nie wiem, szkoda, że nie widzę, co robią Niemcy. Mam nadzieję, że bot nie jest zbagowany, bo mamy wszystkie prawa przemarszu, sojusze podpisane i szkoda, że nie widać, co oponent, znaczy nasz sojusznik robi z armiami. No bo fajnie, że front zachodni bez zmian i tak dalej, hehe, śmieszki, heheszki, ale główny ciężar walki póki co spoczywa na nas. Dobra, przekradamy się, plądrując szlaki handlowe. Zawsze troszeczkę szekla wskoczy. 4000 na turę czysto przy tej masowej mobilizacji. Tu wsujamy generała. Wsujamy generała, który na razie siedzi i nic nie robi. Żebym potrzebował generała, który by ciągnął tą armię i ją uzupełniał. Generałowie uzupełniają armii. Więc to jest zawsze spoko. W sumie dobra, bo ty się siedzisz, marnujesz. Weźmiemy ciebie, albo w ogóle pojedziesz szybciej i przejmiesz armię z Kamieńca. I was wyciągniemy. Który mamy? Późny listopad 14 roku. Nie wiem, kiedy tu Włosi wchodzą do wojny. Agencina za jedną turę dotrze do uniwerku włoskiego. Dobrze, bardzo dobra wiadomość. Ścieżynek zablokowany, czyj? Rebelianci. Powinno być tak, że rebelianci im dłużej siedzą w polu i nic nie robią, tym większe atryszyn ponoszą. Tak powinno być. Ścieżynek zablokowany, ładuj się na uniwerek. Możemy coś tu wykraść? Technologie morskie możemy wykraść. Self-determination, plus 1 do zadowolenia, plus 5 do dyplomatycznych relacji. Aha, to jest ile procent? 20, 28. Największe szanse na kradzież mamy... Uzupełnianie ciężkiej artylerii. Dobra, badaj, nie będziemy musieli ręcznie tego robić. Jest 28% szans, czyli powiedzmy 30, czyli prawie 1/3, jakbyśmy podciągnęli. Bitwa o Falklandy. Niemiecki składron wschodnioazjatycki pod dowództwem admirała Maksymiliana Szpe, który kotwiczył w Qingdao. No, Qingdao upadło. Dobra, bitwa morska daleko, jednostki się rekrutują, budynki się stawiają, 4700 szekla, nice. Na razie jesteśmy na bieżąco, tu moglibyśmy postawić local bank, ale chyba lepiej będzie postawić shopping center, który podbija zadowolenie klasy robotniczej, proletariatu. Ono jest na trytytkę. Burżuazja, bogaci mieszkańcy na razie są zadowoleni. Za jedną turę i tak się zbada masowa mobilizacja. To machniemy shopping center, a w Wiedniu. Póki mamy szekle, rekrutujemy więcej naszej dobrej piechoty. Tu troszeczkę może dragonerii jako kawalerię zrekrutuj. W Transylwanii postawimy kolejny budynek, co by zmniejszać niepokoje represji. Zostawiamy szekle, bo dużo będziemy wydawać na nowocześniej kolei, bo to wszystkie prowincje będą musiały być budowane. 2000 szekla. I od razu w każdej prowincji klikniemy kolej, która się wybada za 3 tury. No i ta masowa mobilizacja ma nam dostęp do tych shopping center, ta? To jest ta technologia? A nie, to jest masowa produkcja. Mea culpa, to nie ta technologia. Kapitalizm. Masowa produkcja, teraz weź znajdź nie, czekaj, to jest masowa propaganda. Hehe, to nie to. No dobra, w każdym razie. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. W następnym odcinku stoczymy bitwę z rebeliantami serbskimi. Zobaczymy, czy to zbije do końca niezadowolenie. Czeka nas jeszcze jedna fala rebelii. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Przypomnę, łapka w górę, soczystych komentarzy. Do następnego. Cześć, cześć.